Ostatnia rzecz, którą mamy, no i tu się w czasie wyrobię, odzyskując te minuty, tak wyrobię się, to jest ten dostęp do informacji o środowisku gwarantowany odrębnie, ponieważ jego prawie nigdzie nie ma, stąd i się wyrobię. Mianowicie jest w Czechach. Każdy ma prawo do pełnej i podanej zawczasu informacji o stanie środowiska i źródeł naturalnych. To gwarantują Czesi. I później mamy to dopiero na Słowacji. Powtarzają to samo co Czesi, czyli z Karty Praw i Wolności. Nasi tutaj sąsiedzi. Ma to Rosja. Rosja gwarantuje każdemu prawo do wiarygodnej informacji o stanie środowiska. Po prostu. Tu wskazując na tą przesłankę wiarygodności tej informacji, co wydaje się tutaj istotne, że to informacja powinna być jednak wiarygodna. Oprócz tego Skandynawia nam się tutaj pojawia i pojawia nam się Norwegia. Norwegia co prawda ma starą konstytucję, ale na okoliczność tego środowiska Norwedzy dopisali tutaj. Jest to po prostu takie, że po pierwsze zagwarantowali to, zresztą gwarantuje większość konstytucji, to prawo do środowiska naturalnego, które sprzyja zdrowiu i do natury, której zasoby i różnorodność podlegają ochronie i do tego, że bogactwa naturalne są wykorzystywane na podstawie długoterminowych i wielostronnych przemyśleń, tak aby to prawo zachować również dla następnych pokoleń. To zasadniczo jest taka norma w konstytucjach, ale oni to uzupełniają, że dla ochrony praw, o których mowa powyżej, czyli tego prawa Norwega do tego środowiska naturalnego, do tego, by tych bogactwa wykorzystywać racjonalnie z korzyścią dla tychże Norwegów i zachować dla przyszłych pokoleń, obywatele mają prawo do informacji o stanie środowiska i o konsekwencjach planowanych i rozpoczętych ingerencji w naturę. No i jest też obowiązek wydania przez władze państwowe dodatkowych przepisów dla wprowadzenia w życie tych zasad. Czyli uważają, że sama jakby gwarancja, tak jak Rosjanie zapisali, że informacja ma być wiarygodna, ale nie wiadomo do końca, jak ją gwarantujemy, tu nie rozwinęli tego, może być niewystarczająca. Norwedzy mają i mają to też Finowie. Którzy wskazują na to, co istnieje u nas, czy odpowiedzialność za środowisko naturalne, oczywiście spoczywającą na każdym, ale też na tym, by po prostu władze tutaj zapewniają każdemu możliwość wpływu na decyzje w sprawach dotyczących środowiska, w którym żyje, co oznacza też, że zapewniają mu po prostu informacje o tym. To jest tego typu pół rzecz. I to znów jest rzecz, która może nas zaskoczyć, ponieważ tematy zielone, tematy ekologiczne są i aktualne, i coraz modniejsze. Tak więc można byłoby pewnie oczekiwać, że gdzieś tam konstytucje bardzo szeroko to prawo, bo do tej informacji o stanie środowiska pełnej, wiarygodnej, że to gwarantują, że to jakoś bardzo powszechne i że to nawet wymieniają odrębnie. Tymczasem to prawo, jak widać, jest raczej ujmowane na poziomie konstytucyjnym gdzieś w szerszym prawie dostępu do informacji publicznej, a odrębnie rzadko wymieniane, chociaż to ma swoje konsekwencje, bo proszę zauważyć, że niejednokrotnie będzie tak, że jednak zapewnienie dostępu do informacji publicznej wcale nie daje nam pełnej informacji o stanie środowiska, ponieważ za stan środowiska odpowiadają też przecież podmioty te absolutnie niepubliczne. Tak? Więc tutaj możemy mieć informację niepełną, więc zagwarantowanie tego odrębnie niewątpliwie służy. I to znów jest pewien trend gwarantowania odrębnie tej informacji o środowisku naturalnym, który się pojawia w nowo uchwalanych konstytucjach, właściwie jest standardem. Tak, tutaj to się pojawia akurat w Węgrzech, nie wiem dlaczego gdzieś akurat tego nie wpisali u siebie, no, za to wpisali i tą wodę, i klonowanie i tak dalej, to gdzieś tam ujęli w czymś po prostu szerszym. Zresztą tak, to w jakimś ogólnym prawie do informacji przy mediach, to po prostu na Węgrzech tak to ujęto. To, co jest jakoś tam też pewnym znakiem czasów, ale tutaj oczywiście przynajmniej przy tym prawie do środowiska mamy pewien wspólny klucz, prawda? Jak się te państwa nam pojawiają, Czechosłowacja wiadomo, to lata 90., później ta Norwegia i Finlandia, no jest ta Rosja w tym wszystkim. Czy Rosja realizuje to prawo tej wiarygodnej informacji dla swoich obywateli, no to większość obywateli rosyjskich chyba nawet według ich sondaży twierdzi, że jednak nie, bo tam były nawet współcześnie pewne katastrofy naturalne, które jakoś tam były ukrywane po prostu, nie można się było do końca wiarygodnie dowiedzieć, o co chodzi. Gdzie na przykład z norylskim niklem, gdzie tam nastąpiła awaria i bardzo długo jego tam lokalne władze, żeby nie było, ukrywały
tą sprawę i tam oczywiście za wszelką cenę starały się media uciszyć. To oczywiście dzisiaj jest o wiele trudniejsze. W końcu to się skończyło tam dymisjami w organach władzy, bo prezydent usunął odpowiedzialnych tak za ukrywanie linii i tak dalej po tym, jak to po prostu się przedostało, to musiało się przedostać w czasach internetu, była dość duża awaria. No, Norwedzy, Finowie po prostu sobie o środowisko dbają, takie trochę jest podejście. O dziwo nie mają tego prawa odrębnie ujętego Słoweńcy, którzy mają prawo do wody, a nawet mają przepis konstytucyjny mówiący o ochronie praw zwierząt. Znaczy, inaczej, o dbałości o dobrobyt zwierząt, bo tak to brzmi, że państwo ma obowiązek dbać o dobrobyt zwierząt i w tym celu zostanie wydana ustawa. Tam taka ustawa jest oczywiście i świata przyrody, bo tam jest zwierzęta i świat przyrody, co zresztą oni tak naprawdę w dosłownym tłumaczeniu to używają pojęcia po prostu świata żywego, innego niż ludzki, on tam cały ma być chroniony, taka tam ustawa sobie istnieje. Oczywiście większość państw współczesnych gwarantuje, żeby było jasne, na poziomie niższym ustawowym, podustawowym prawo do tej informacji o środowisku w szerokim zakresie. Jak najbardziej, my tu mieliśmy tą tematykę konstytucyjną i tak, mi teoretycznie tam dla odzyskania chyba zostało jeszcze parę minut, więc może są jakieś pytania. Jakieś pewnie 5 minut z tego przedłużenia. Ja mam tutaj pytanie dotyczące kontroli prawidłowości udzielanej informacji publicznej. W osobistej działalności dwukrotnie zetknąłem się zarówno na poziomie regionalnym, jak i poziomie konstytucyjnych organów państwowych, gdzie wiedziałem o sytuacji, kiedy udostępniono daną informację publiczną i ta informacja publiczna była ewidentnie nieprawdziwa. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Czy są jakieś narzędzia, które pomogą nam skontrolować taką informację? To znaczy, ja rozumiem, że ona była niepełna albo nieaktualna, tak? W tym sensie. Niezgodna w ogóle z prawem. Czy nie, to niezgodna z prawem, to... ale nie, bo jakąś udostępnioną, czy rozumie tak, albo nieaktualną, albo niepełną, albo wprowadzającą w błąd, tak, jak rozumiem, coś takiego. No to w takim razie jest cała ta procedura, którą się wszczyna dalej, tak, która się ostatecznie kończy w sądzie administracyjnym w warunkach polskich. Jeżeli ktoś udziela nieprawidłowej informacji, niepełnej, nieaktualnej, to przecież takie postępowania się toczą. Zresztą to jest taka sama sytuacja, jakby jej odmawiał. To w którymś momencie po odwołaniach, jak w ramach instancyjności z tym organem, no chyba że tam instancyjności nie ma kończy się po prostu w sądzie administracyjnym, który tą sprawę rozstrzyga w warunkach polskich. Tak jest zresztą w większości państw, gdzie oczywiście na straży tego prawa stoją sądy, nie zawsze administracyjne, bo wyodrębnione sądownictwo administracyjne nie wszędzie istnieje. To też proszę mieć na uwadze, że sądownictwo administracyjne jest pomysłem wywodzącym się z Austrii, z Niemiec, więc nie wszędzie ono tam promieniowało i nie wszędzie istnieje, a nie wszędzie się zachowało. Na przykład kiedyś było, a współcześnie znikło. Także tutaj to w pewnym momencie zostaje ta droga sądowa przed sądem administracyjnym. Jeżeli ktoś uważa, że ta informacja nie została, że to prawo realnie nie zostało wobec niego zapewnione. Po prostu. Można? Tak. Ja mam takie pytanie odnośnie faktycznej praktyki udostępniania informacji publicznej, takie prawno-porównawcze, jak Pan doktor przedstawia. Czy takie badania były prowadzone mające na celu porównanie w poszczególnych krajach? Po pierwsze na przykład czas udostępnienia informacji, po drugie zakres informacji udostępnianej. No, pytam patrząc z perspektywy własnych doświadczeń i tego, co jest mi znane. Na przykład regularna metoda polega na tym, że jeżeli mówimy o rozstrzygnięciach takich jak na przykład między firmami farmaceutycznymi a administracją państwową, to właściwie firmy farmaceutyczne wskazują w dowolny sposób, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa, podmiot publiczny stwierdza, no i udostępnia to, co dostał od firmy de facto, prawda, takie zakreślenia, więc to w skrajnych przypadkach prowadzi nawet do zakreślania całości decyzji, są po prostu całe na czarno, więc co zresztą publikuję na swojej stronie internetowej, więc powstaje pytanie, jaka jest praktyka w innych krajach? Czy Pan doktor prowadził takie badania?
Szczerze mówiąc... Osobno od teorii, prawda, w sensie tych przepisów, pytanie, jak one są stosowane i do czego faktycznie doprowadzają, prawda? Szczerze mówiąc, osobiście nie prowadziłem i takich badań przynajmniej w Polsce nie prowadzono. Znaczy, czasem takie badania oczywiście prowadzono w niektórych z tych państw, podobnie jak się w Polsce gdzieś prowadzi, ale zwykle jednak wycinkowo. Znaczy, z tego co każe, nikt nie badał tej rzeczy globalnie, jak wygląda jakaś praktyka. My oczywiście pewne wyobrażenie mamy, bo pewne rzeczy pojawiają się gdzieś w jakichś raportach międzynarodowych na podstawie doniesień różnych organizacji. Później są takie raporty opracowywane, na ile to jest gwarantowane, na ile nie. Tak? Czasami widzimy to po jakichś skargach, które gdzieś się przebijają do trybunałów międzynarodowych, na ile ta sprawa jest gwarantowana. I to pewnie też oczywiście zależy od tego, o co ktoś występuje. Tak? No bo jeżeli ktoś występuje o coś, co może być dla organu niewygodne albo dla jakichś podmiotów wchodzących w interakcję z organem, tak jak tutaj wskazane jakieś decyzje refundacyjne, to zapewne praktyka będzie bardziej rygorystyczna w kierunku, że staramy się nie udostępnić, podobnie jak tutaj było w niektórych państwach, wprost znaleziono by przesłankę, tak? Że to jest element polityki gospodarczej państwa albo ochrony zdrowia i ona nam ogranicza dostęp do informacji publicznej. Wprost moglibyśmy się powoływać na to. To już element pewnej polityki, który prowadzimy, a inaczej jest oczywiście, jeżeli ktoś występuje o rzeczy, które powiedzmy nie są jakoś, nie mają tych uwikłań jakoś gospodarczych, istotnych, na przykład dla stwierdzenia tego, że istniał tam jakiś lobbying albo sytuacja korupcyjna w danej sprawie, czy nie wiem, ktoś występuje o przekazanie mu danych statystycznych, ile w danym państwie było w danym okresie skarg konstytucyjnych, w jakim czasie były rozpatrywane, załóżmy, jak się to skończyło, czy uwzględnieniem, umorzeniem, z jakich przyczyn. No to jest taka typowa statystyka, tak? Załóżmy, organ jej nie publikował, więc o coś takiego występujemy. To jakby to organu, jego interesów nie dotyka, w związku z czym organ odpowie, no ale jeżeli bym pytał zapewne, a właściwie ile wydano na przykład na zapewnienie cateringu w Trybunale Konstytucyjnym, kto tam dostał zamówienie, w jakim trybie, co zamówiono. Oczywiście w praktyce były u nas te przypadki ujawniania, co było na tym, no to już jest mniej wygodne. Tak? Już się możesz zastanawiać, a dlaczego tu było coś takiego, albo coś innego, dlaczego tak drogo, dlaczego oni. Więc to myślę, że to jest kwestia spraw. Tak? Tak w takim globalnym ujęciu to badane nie było i na razie chyba, byłoby ciężko, to wymagałoby stworzenia jakiegoś zespołu tak naprawdę międzynarodowego, żeby każdy w swoim państwie, wiedząc tak naprawdę o praktyce, bo pamiętajmy, że my chcąc pozyskać pewną praktykę, moglibyśmy oczywiście zapytać w tamtym państwie, jaka jest u was praktyka, jak to wygląda, ile udostępniacie. Oni by nam oczywiście odpisali, tych wniosków jest tyle, załatwiamy, odpowiadamy i byśmy stwierdzili, tak, oczywiście wszystko jest w porządku, tylko i tak byśmy to opisali. Ja celowo nawet podawałem ten przykład Trybunału i takich danych statystycznych do skargi. Ja nie występowałem o to do polskiego Trybunału, ponieważ on to chyba mniej więcej publikuje, ale potrzebowałem raz takich danych od ukraińskiego Trybunału, no więc ja do nich napisałem. Jako obcokrajowiec mogłem się zwrócić po rosyjsku, więc napisałem do nich po rosyjsku. Oni mi odpisali po ukraińsku, taka jest praktyka. To tam nie problem, ale dali pełną, dokładną informację, zresztą szybko. Tylko ją tam dali, czy oni ją mieli, po prostu nie było na stronie, nie czegoś takiego, całe takie zestawienie. Ja mówię, jakby ich ktoś pytał, a nawet Ukrainiec o kwestię jakichś przetargów na samochody, o kwestię zatrudnień, poziomu zarobków, no to jest różnie, tak? Bo przecież nawet jak w Polsce pytano o zatrudnienia w urzędach i rozbicie wynagrodzeń, to niektóre ministerstwa odpowiadały w ten sposób, że podawały średnie wynagrodzenie dla całego resortu, mimo że w pytaniu było o rozbicie na poszczególne grupy pracowników dokładnie. A to jest istotna różnica, także to zależy od spraw po prostu. No i dlatego w rzeczywistej realizacji jest wiele do zrobienia, tak? Szczególnie w takich kwestiach bardziej szczegółowych, gdzie jest ten styk państwa z jakąś sferą gospodarczą, myślę, bo mówię, takie typowo urzędowe rzeczy, statystyki, zestawienia, tu myślę, że współcześnie już po prostu nie ma problemu. Problem oczywiście u nas występuje chyba cały czas z udostępnianiem opinii prawnych, bo cały czas się u nas twierdzi, że te opinie pisane na zlecenie organów władzy publicznej są prywatne.
Tak, to jest taka praktyka, jaka to było przecież już przed sądami administracyjnymi, że tam Kancelaria Prezydenta, to poprzedniego, nie chciała udostępnić opinii, ale przecież ta praktyka się powtarza. Ktoś nie chce udostępnić opinii prawnych, stwierdzając, że te opinie, które zamówił, były prywatne, no albo w ogóle stwierdzono, że tak naprawdę pobierał opinie ustne. W wyniku czego ich nie zarchiwizował i nie jest w stanie otworzyć ich treści. To się zaczęło zdarzać teraz. To Ministerstwo Zdrowia, jeszcze za poprzedniego ministra, zapytane o dane, na których się opiera, stwierdziło, że tak, byli jacyś eksperci, wyrazili opinię. Po tym jak zapytano, no to w takim razie podać, którzy to byli eksperci, jakie opinie wyrazili, no się okazało, że tak, opinie były ustne, a eksperci to osoby prywatne i nie można ich ujawnić. No ale pobrali jakieś tam wynagrodzenie, tak, to wychodziło. To, będąc już zrzekli się prywatności, moim zdaniem, to chyba trafiło do sądu i sprawa się jeszcze toczy o to ujawnienie choćby wykazu tych osób, z którymi to się miano konsultować w tych sprawach. To dla ciekawostki powiem, bo to też jest może z kwestii dostępu do informacji publicznej. Są akty międzynarodowe na obszarze WNP, które zakazują rzeczy bardzo ciekawej. Mianowicie gwarantując pewien dostęp do informacji publicznej zakazują, inaczej, nakazują ograniczenie anonimowego uczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych. To myślę też jest ważne, no wiedza, kto tworzył realnie tak naprawdę akt prawny. Zauważmy, że sporą część aktów prawnych u nas tworzy administracja rządowa, ale zazwyczaj nie mamy wprost wskazane, a dokładnie kto to pisał. Nie mamy, tak? A to jest istotne, kto to pisał, kto uczestniczył w pracach, bo przecież to nie zawsze są urzędnicy, bardzo często są tam jacyś eksperci w te prace angażowani i tego się nie ujawnia. Twierdzą, że to były tam osoby prywatne, które konsultowano. No przecież równie dobrze tam mógł występować lobbying, proszę Państwa. Ktoś siedział, pisał, no i później jakiś organ prezentuje ustawę, no i tak naprawdę nie wiadomo, kto ją napisał, gdzie ona powstała, ona jest uchwalana, czym się kierował, uzasadnienie jest lakoniczne. Ale jest taki akt w obszarze tam wydany przez Zgromadzenie Parlamentarne WNP, który wyszczególnia ten przypadek właśnie, że należy wykorzenić anonimowe tworzenie aktów prawnych. To też jest istotna informacja publiczna, tak realnie rzecz biorąc, z praktyki, kto tak naprawdę personalnie napisał to. Żebyśmy wiedzieli, bo kto wydał wyrok, to my wiemy, który sędzia, bo to jest jawne. Ale kto dokładnie w jakimś ministerstwie napisał projekt ustawy, albo nowelizację, z kim się konsultował, to my nie wiemy. Mamy podpisanego ministra albo wiceministra, który przecież tego nie pisał osobiście. On bierze odpowiedzialność polityczną, nie jest faktycznym twórcą przecież. A to jest też istotna informacja, która no na razie chyba nie została jakoś tak zauważona w sensie, żeby ktoś się domagał go bardzo ujawnienia, pewnie na to przyjdzie czas, bo moim zdaniem istotna informacja bardzo często, szczególnie w sprawach gospodarczych, gdzie przecież tworzenie regulacji może komuś służyć albo może komuś szkodzić. Więc zależy, kto to tam pisze.